Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Powiedziałbym, że moment, w którym pracujesz, bo chcesz, a nie bo musisz, no to jest moment w ogóle zmiany biegunów tego patrzenia na ten świat, nie? I ja właśnie zacząłem dość szybko to życie zawodowe, bo bardzo chciałem tak trochę przejść tą grę na kodach, wiesz, tak jakby od innej strony, żeby jakby trochę wyprzedzić bieg wydarzeń i nie wpaść w te typowe pułapki i problemy, dylematy, które taki standardowy, wiesz, bieg wydarzeń często ze sobą niesie. Brak wykształcenia to jest wspólna cecha, brak wykształcenia wyższego to jest wspólna cecha całego zespołu, w ogóle bym powiedział, tego pierwszego zarządzającego LifeKidem. I myślę tak oczywiście trochę pół żartem, że to był nasz największy atut. My nie wiedzieliśmy, jakie mogą być problemy. Nie wiedzieliśmy, z czym się będziemy mierzyć, więc się tego nie baliśmy i po prostu szliśmy przed siebie. Mieliśmy takie poczucie, że jakby nie ma powodu, czemu aplikacja, której używam w placówce edukacyjnej, ma być o rząd wielkości gorsza niż aplikacja, której używam do zamawiania taksówki, do komunikowania się z ludźmi, do kupowania itd. Więc motywacja produktowa jest taka, że mieliśmy, to pewnie niecenzuralne by było dzisiaj mówić, ale że aplikacja dla przedszkola i żłobka nie musi być do bani. No nie? Tak paradoksalnie mówiliśmy, że to może być fajny software. Przez to, że i mam background inżynierski, w sensie jako programista i jakby rozumiem tą część biznesową, to ja mam dużą potrzebę zrozumienia i kontroli. I jakby ja nie jestem takim menadżerem. To dobrze czy źle? Ja bym powiedział, że możesz rozwijać biznes tak i możesz tak. Ale ja nie jestem człowiekiem, czy menadżerem zarządzającym, który zarządza przez to, że zatrudniasz kogoś, mówisz, ty weź to zrób. I widzisz się za miesiąc. Są ludzie, którzy tak robią. Wtedy musisz być wybitnym rekruterem, bo to działa, to może działać, jeżeli jesteś wybitnym rekruterem. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem, ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem programu jest Jakub Pawelski. Jesteś najprawdopodobniej najmłodszym uczestnikiem tego programu, Kuba. Często słyszę, że gdzieś jestem najmłodszy, chociaż to się z roku na rok coraz bardziej dezaktualizuje. Tak, to Twój handicap, to Twoja wartość. Tak w ogóle to chyba niespełna 1,5 roku zabrakło, żebyś się urodził już w XXI wieku. Jak Ci z tym, że do tej pory wybywałeś najczęściej najmłodszym? Myślę, że w ogóle rocznik z 9 z przodu to jest taki vintage. I jak myślę sobie o ludziach, którzy się urodzili 2000 coś, to już brzmi mniej fajnie. Myślę, że jak będę miał kolor włosów bardziej zbliżony do Twojego i kolor brody, to mówienie wnukom, że się urodziłeś w 98 będzie tak abstrakcyjne jak... Wiesz, jak mówienie, to tak pół żartem. Dobrze się z tym czuję. Chociaż tak jak Ci mówię, muszę się trochę przestawiać, bo jestem już coraz mniej aktualne to jest w jakimś gronie, nie? Taki moment przejściowy, tylko Ci dodam, był taki jak przed biznesem zajmowałem się siatkówką i praktycznie zawsze, wtedy miałem między 10 a 16-17 lat, więc ilekroć oglądałeś mecz, to zawodnicy byli od Ciebie starsi. No tak. I moment w moim życiu, poczucia, że już jesteś stary, to jest moment, kiedy zaczynasz oglądać mecz siatkówki lub piłki nożnej i są młodsi. I to jest moment weryfikacji. Siwizna jest w modzie podobno, ale nie spiesz się do niej, także zachowaj swoje naturalne kolory. Nie wstawaj też, a propos tej siatkówki, bo jeszcze mógłbyś głową uderzyć w nasz sufit tutaj studia. To Twój handicap, to Twoje przewagi. Twoje pokolenie jest powszechnie uznawane za leniwe albo co najmniej sceptyczne co do ciężkiej pracy. To chyba dziś, szanowni, zadamy temu kłam, bo w studio gościmy Jakuba Pawelskiego, dumnego przedsiębiorcy, który swoją
przygodę z firmą LiveKit, którą założył i o której będziemy tutaj dłużej dzisiaj mówić, zaczął blisko 8 lat temu. Szybko ci ten czas zleciał, czy to tak jakoś normalnie? Ja go liczę trochę inaczej, bo faktycznie spółka powstała formalnie wtedy, natomiast przez pierwsze 2 lata około to ja rozwijałem LiveKida z moim wspólnikiem Mateuszem Kuleszą równolegle do pracy etatowej, więc to była, trochę inna gęstość niż... Taki side project. Dokładnie. Więc dla mnie taka personalna, bo oczywiście obchodzimy firmową rocznicę zgodnie tam z kalendarzem, natomiast dla mnie taki moment, kiedy ja definiuję, że zacząłem jakby LiveKida, to jest moment, kiedy zrezygnowałem z pracy w banku i to był maj 2019. Okay. Więc ja sobie tak myślę, że widzimy się tuż przed majem, więc dla mnie to jest taka 6-latka. Świetnie. Będziemy jeszcze do tego nawiązywać. Jeszcze kilka lat temu myślałeś, że w życiu ogólnie chodzi o to, żeby zarobić sporo pieniędzy i móc przestać pracować. W związku z czym miałeś takie postanowienie, nie wiem na ile ono jest ciągle aktualne, że i ty po 25 roku życia nie będziesz pracował. Jak ci poszło z tym postanowieniem? Jak widzisz, nie dowiozłem tego planu. Odłożyłeś je, przesunąłeś je o kilka lat? Wiesz co, myślę, że jak byłem młodszy, to chyba mi się wydawało, że raczej miałem taką percepcję, że nie pracuje się z pasji, z chęci, że raczej się to robi tylko z obowiązku. Okay. I to się zmieniło. I tylko dla pieniędzy, albo najczęściej dla pieniędzy. Raczej tak wtedy na to patrzyłem. Okay. I powiedziałbym, że moment, w którym pracujesz, bo chcesz, a nie bo musisz, to jest moment w ogóle zmiany biegunów tego patrzenia na ten świat, nie? Bo zupełnie inaczej się pracuje jak musisz, a zupełnie inaczej jak chcesz i możesz. I to jest twoja decyzja, nie? A ty tą swoją pracę zawodową de facto zacząłeś bardzo wcześnie, bo w wieku 17 lat. Musiałeś czy chciałeś? Myślę, że chciałem, chociaż było to tak mocne we mnie, że raczej bym powiedział, że musiałem, ale to nie ze względu na jakieś... Kontrolowany przymus. Tak bym powiedział. Jest takie... Nie wiem, czy to jest przysłowie, czy wers hip-hopowy. To musisz... Natomiast, sprawdzimy. Że robię wszystko, żeby nie musieć robić nic. I to mi zawsze przyświecało. To znaczy ja bardzo wiedziałem, czego nie chcę, wiedziałem, na jakie rzeczy w życiu nie mam ochoty, na jakie problemy. Skąd ty to wiedziałeś, będąc tak młodym człowiekiem? Kurczę, myślę, że to, w sensie to, do czego czujesz niechęć, strach, czego ci się nie chce robić, to wiesz, nawet mając 12 lat to widzisz, że na przykład nie lubisz, nie wiem, mieć pracy domowej, nie? Czyli nie zmuszałeś się, tak? Albo nie lubisz te aktywności. Przykładowo, albo nie lubisz się na przykład, nie wiem, stresuje cię to, że na coś nie będziesz miał pieniędzy, nie? W sklepiku szkolnym czy coś. No tak. To wiesz już, że na przykład właśnie kwestie finansowe, że na coś nie masz pieniędzy, to już jest dla ciebie jakiś dyskomfort. I zarazem motywacja, żeby to zmienić. Tak. Albo na przykład podległość pod jakieś procedury, jakieś ramy, z którymi się nie do końca zgadzasz. To też jakby jest coś, co mi towarzyszyło. I więc jakby wiesz, te rzeczy odkrywasz jako dziecko, jako młody człowiek. I ja właśnie zacząłem dość szybko to życie zawodowe, bo bardzo chciałem tak trochę przejść tą grę na kodach. Wiesz, tak jakby od innej strony. Żeby jakby trochę wyprzedzić bieg wydarzeń i nie wpaść w te typowe pułapki i problemy, dylematy, które taki standardowy, wiesz, bieg wydarzeń często ze sobą niesie, nie? Imponujące, ale masz wtedy 17 lat, jesteś uczniem technikum. Jak ty to w ogóle godzisz jedno z drugim? Technikum było bardzo wyrozumiałe i świetne pod tym kątem. Tam jest świetna instytucja w technikum, której nie ma w liceum i uważam, że to jest że tak powiem, niekorzyść licealistów. W technikum są miesięczne praktyki. Przeżyłem, jestem po technikum elektronicznym. Jestem po teleinformatycznym. No proszę. Którym elektronicznym? Szujskiego w Tarnowie lata temu. Tak. Jeszcze wtedy z elektroniką niewiele miało wspólnego. Jasne. Więc ta instytucja tych praktyk jest super. Oczywiście można ją olać, można sobie pójść gdzieś tam przebimbać, a można wykorzystać ten miesiąc, żeby trafić w jakieś miejsce, które coś ci pokaże, do czegoś zainspiruje. Wiesz, jakby, że będzie to jakieś twoje w ogóle pierwsze faktyczne doświadczenie. Ja trafiłem w świetne miejsce. Do spółki, która wtedy się nazywała Update, dzisiaj się nazywa Codahead w Krakowie, gdzie byłem jedynym takim, stażystą to chyba byłem pierwszym w życiu, natomiast byłem jedynym quasi juniorem, bo tam byli sami tak naprawdę bardzo doświadczeni programiści.
No i potem jakby jak zaznasz tego przez miesiąc, tej krzywej uczenia, tej powiedziałbym, dla mnie to, co było tam bardzo inspirujące i takie definiujące w życiu, to tego impaktu, że to ma znaczenie, czy coś zrobisz. Okay. Bo to, co mnie właśnie irytowało jako młodego człowieka na przykład w szkole, to że a jakie to ma znaczenie? Czy ja tą pracę domową zrobię, czy nie? Czy ja jestem na tej lekcji? W sensie jutro słońce wstanie, wiesz, wszystko będzie tak samo, czy ja jestem, czy mnie nie ma. A sytuacja na tych praktykach i jakby bycie członkiem mikro, bo to też jakby, żebyśmy wiedzieli, ja tam pewnie byłem bardziej kosztem na początku czasowym ludzi niż wiesz, dodawałem jakiejś wartości, ale jak widzisz, że to nagle ma znaczenie, czy to zadanie zrobisz, czy nie, bo jest jakaś aplikacja, która musi wyjść, klienci, no to nagle wiesz, to nabiera sensu. Widzisz, że ten impact dany w dany projekt, w daną rzecz przynosi konkretne rezultaty już za chwilę, tak? Tak. I że jak tego nie zrobisz, to jest taki realny problem, nie wymyślony problem, że ktoś powiedział, że masz jakby zrobić jakieś wypracowanie i go nie zrobiłeś i w jego systemie wartości to jest złe, tylko że realnie, no na przykład obiecałeś klientowi, że będzie jakaś funkcjonalność, bo jacyś użytkownicy chcą z niej skorzystać, nie zrobiłeś i jest realny impact. Wiesz, w sensie, że i warto się stanąć, warto się jeść wieczorem, no nie? I jak to poczułem, no to wiesz, to wrócenie znowu do takiego życia bez sensu, to nie było opcji. A technikum było bardzo wyrozumiałe pod tym kątem, nie? Dało się tak ułożyć, ja pracowałem wtedy tak na pół do 3/4 etatu, no i łączyłem to ze szkołą. Niesamowite, pół do 3/4 etatu. No dobra, a wtedy zarabiałeś pieniądze, czy już wtedy pomyślałeś po raz pierwszy, że ten impact, ten wpływ chcesz mieć większy w przyszłości, więc robisz to po to, żeby kiedyś założyć swoją własną firmę? Nie myślę, ja w ogóle nie miałem takiej historii, że chciałbym być przedsiębiorcą, czy mieć jakiś swój biznes, to zupełnie nie były takie motywacje. Zarabiałem na tym pieniądze, myślę, że jak na tamten wiek to całkiem godne. Odzianym gościem musiałeś być w dzielnicy wtedy, tak? Można tak powiedzieć. Wśród swoich rówieśników. No, tak, natomiast to nie była motywacja. Znaczy, w sensie nie chodziło o pieniądze. Nie? One były przy okazji, natomiast jakby to absolutnie... Jedyne, co zrobiłem zawodowo dla pieniędzy, to ten rozdział w banku. To było tak typowo dla pieniędzy. Natomiast... Danske Bank przenosisz się na Litwę nawet, na 11 tak. miesięcy, dobrze pamiętam? Coś takiego. To ciekawe. Czyli bo potem co? Jeszcze bo dobrze płacili? Czy... Tak, absolutnie. Bo projekty były podniecające. Znaczy, pewnie z dzisiejszej perspektywy to w ogóle doceniam to doświadczenie, bo to zupełnie, wiesz, daje mi perspektywę zrozumienia, jak takie duże organizacje działają, do czego można doprowadzić, jakie mają też plusy, więc jakby z dzisiejszej perspektywy to bardzo fajny rozdział, natomiast motywacja była wyrażona w walucie euro, nie? To jest jakby tak proste. Nie chciałeś zostać tam dłużej, przedłużyć sobie tego epizodu w ogóle w korporacji? Nie, no bo to też jest tak, że ja w ogóle myślę, że cały ten rozdział jako programista i potem w tym banku, to ja myślę, że z 95% tych pieniędzy to odkładałem, oszczędzałem, nie wydawałem tych pieniędzy. I motywacją, żeby zacząć zarabiać skokowo dużo więcej, bo to było tak, wiesz, można było moją wypłatę z Polski pomnożyć pewnie razy... No, co najmniej 2. To nie 4? 7. A, proszę. Nie, przebitka była... Okej, czyli nie tylko kwestia euro do złotówki, tylko w ogóle w wysokości dochodów. Absolutnie, to była duża różnica. Świetnie. Ale motywacją, że to jest ciekawe, było to, że to był moment, w którym stwierdziłem, no dobra, no ten LiveKit już tam działa, Mateusz to sprzedał do 10 przedszkoli, no to jak sprzedał do 10, to może się uda do 100, no ale to już wymaga pieniędzy, nie? I jednak ta wypłata moja, będąc programistą w Polsce, to ona starczała tylko na zatrudnienie innego programisty, który jakby nam robił backend i już nie bardzo było na handlowców. I na jakieś biuro, wiesz, i tak dalej. No i to był, my próbowaliśmy zebrać, będąc naturszczykami, którzy, wiesz, w ogóle nie wiedzieli, co to jest jakiś fundusz venture capital. Wiedzieliśmy tylko, że nie chcemy żadnej dotacji. Że nie chcemy żadnych formularzy, żadnych, wiesz, papierologii, bo to też jest coś... I ryzyk z tym związanych na pewno, tak? Myślę, że my nawet nie wiedzieliśmy, jakie są ryzyka wtedy. Okay. My po prostu wiedzieliśmy, że jest dużo, nam się to kojarzyło z urzędami, wiesz, z takim nieciekawym procesem. I próbowaliśmy zebrać pieniądze, nie zebraliśmy tych pieniędzy, no a ciągle trzeba było, w sensie była potrzeba, no więc ten kontrakt był naturalną
naturalną odpowiedzią na to, nie? To był my mamy taki wewnętrzny żart w firmie, że naszym pre-seed inwestor to jest Danske Bank, bo 100 000 euro na to położyli. No aczkolwiek pracowałeś tam nad aplikacją mobilną Mobile Pay, tak? Czyli tak. To nie był, że tak powiem, byle jaki produkt, tak? To tam nie, to jest rzeczy na poważnie. To jest absolutnie dobre doświadczenie, bo wcześniej pracowałem to się dzisiaj tak pięknie składa, natomiast to jest absolutnie przypadek. Bo moja pierwsza praca była w takim typowym systemie B2B SaaS, point of sale, czyli wiesz, odpowiedniki na stadionach takich kiosków, kas i tak dalej. A z kolei właśnie w Mobile Payu to była praca nad aplikacją typowo konsumencką. I to jest taka aplikacja szczególna w Danii. Ja w Danii nigdy nie byłem, to wszystko przede mną. Natomiast z tej aplikacji korzysta 70% Duńczyków. I taką anegdotkę mogę powiedzieć, co to znaczy. I to też a dzisiaj z LiveKida korzysta co trzeci rodzic, który ma dziecko w prywatnym, czy niepublicznym żłobku i przedszkolu, więc powoli wchodzimy w ten sam, proporcje. Już do 70 co najmniej. Tak. A jaką mam anegdotkę z tym związaną? Był moment, w którym wysłaliśmy przez przypadek, kolega właśnie Klaus wysłał przez przypadek push notyfikację do wszystkich urządzeń, do prawie każdego Duńczyka. Testową. Od tego momentu też wiem, żeby nie pisać nigdy powiadomień testowych wulgarnych, bo Klaus był dojrzałym człowiekiem, więc napisał tylko test. No i wszyscy Duńczycy to kliknęli, no i po prostu serwery out. No i to jest w Danii, jak nie działa Mobile Pay, to jest trochę tak, jakbyś w Polsce zablokował Blika? Więcej niż Blika nawet, to nie? Bo tam jeszcze rachunki przez to opłacasz, więc po prostu pasek w wiadomościach i tak dalej, więc od tego momentu wiem, że powiadomień testowych po pierwsze piszemy je bardzo eleganckie, bo mogą wyjść do każdego obywatela jakiegoś kraju, a dwa, żeby puszczać je partiami seryjnie, nigdy do wszystkich, nie? Dobra lekcja. No i przychodzi ten listopad 2017 roku, kiedy zakładasz już formalnie tego LiveKida, masz niespełna 19 lat. To skąd się bierze ta idea, nam powiedz, i jaki wpływ na te twoje przyszłe zawodowe losy ma twoja mama? Moja mama nadal prowadzi mały żłobek pod Krakowem, około 30 dzieciaków. No i jakby tonęła w tym takim marazmie administracyjnym. I co, przychodziła do domu i narzekała? Czy można tak powiedzieć. Czy widziałeś ją w akcji? Okay. Plus dużo czasu jej zajmowało rozliczenie na koniec miesiąca, pilnowanie, który rodzic zapłacił za czesne, komunikacja z nimi codzienna, dzieci chorują, trzeba te obecności zgłosić, zamawiania posiłków. Tego jest bardzo dużo. I jeżeli nie masz drygu do, bycia takim operatorem, ty byś pewnie, gdybyś założył przedszkole, to byś sobie szybko to, tu jakieś Microsoft Teams, Google Sheets, i byś jakoś to sobie zrobił. Natomiast ludzie, którzy zakładają takie placówki, to nie są, operatorzy biznesowi. Prawda, tak. I próbują sobie poradzić jak tylko potrafią. Mają też bardzo dużo empatii i bardzo dużo wychodzą do tego klienta, rodzica. Co się źle dla nich kończy, bo to znaczy odbieranie telefonów o 21, bo ktoś chce odwołać nieobecność, albo branie na siebie kosztu nieodwołanego posiłku, bo rodzic na przykład chce odwołać o 8, a w sumie to od 7 już zamówienie poszło do cateringu, no ale tej pani, która prowadzi przedszkole, trudno temu rodzicowi powiedzieć, więc jest dużo takich rzeczy. No i pojawił się taki pomysł właśnie, żeby poszukać takiego software'u, który to pomoże rozwiązać. Nie było takiego software'u. Ale przepraszam, bo muszę o to dopytać. To ty powiedziałeś, mamo, pomogę, czy mama powiedziała, Kuba, zrób coś z tym? Nie, mama nie powiedziała, Kuba, zrób coś z tym. Natomiast była pacjentem zero i była kluczową i nieoderwalną częścią tej historii. Klientem absolutnie. Tak? Królikiem doświadczalnym bym nawet powiedział, bo klientem została dopiero niedawno w rozumieniu faktury. Tak. Więc miała preferencyjne warunki u ciebie. Tak. Jak do tej pory. No, więc chyba kropka. No to jak w ogóle twoje środowisko, poza twoim wspólnikiem, który cię wspiera, który rozumie, który ma podobne ideały, ale jak w ogóle twoje środowisko reaguje, widząc takiego 19-latka, który rzuca się już wtedy na głęboką wodę, tak? Bo ty mówisz, z tej małej ilości klientów ten skok na większą ilość, na większe ambicje i plany, no to nie jest, wyzwanie, studenci ekonomii się tego nie podejmują, ale pewno co myślę, że dla nas brak wykształcenia to jest wspólna cecha, brak wykształcenia wyższego to jest wspólna cecha całego zespołu, w ogóle bym powiedział, tego pierwszego zarządzającego LiveKidem. I myślę tak oczywiście trochę pół żartem, że to był nasz największy atut. My nie wiedzieliśmy, jakie mogą być problemy.
Nie wiedzieliśmy, z czym się będziemy mierzyć, więc się tego nie baliśmy i po prostu szliśmy przed siebie. A czego nie mogło zabraknąć w takim razie, odwracając to pytanie? Bo wiesz, bo nie bałeś się tego, czego nie znałeś. A jakie skille musiałeś mieć? Co tam pamiętasz z tamtych czasów? Czy to była wytrwałość, czy jakaś determinacja? Co motywowało cię wtedy w tych pierwszych miesiącach, latach pracy przede wszystkim? Znaczy motywacją to może za chwilę, ale takie konieczne cechy, no absolutna chęć wykonania pracy. To jest w ogóle, ja wiem, że to brzmi trywialnie, ale ja mam wrażenie, że dzisiaj, zwłaszcza na obecnym rynku pracy, jest bardzo dużo osób, które nie do końca chcą podwinąć rękawy. Wiesz, mówiąc podwinąć rękawy, mam na myśli tak zanurzyć się w 100%, zrobić jakby whatever it takes, żeby to wyszło. I nasz pierwszy zespół to byli sami komandosi, którzy po prostu cokolwiek, wiesz, po prostu co trzeba, robimy. Pełne zaangażowanie, pełna odpowiedzialność za tą firmę, misję, za tych ludzi. To naprawdę była niesamowita energia. No i z jaką motywacją? Żeby co? Co udowodnić? Co zrobić? Te motywacje, one się na pewno zmieniały po czasie, znaczy jakby w trakcie rozwoju. Ta pierwsza motywacja one były na kilku płaszczyznach. Motywacja produktowa była taka, że my chcieliśmy zrobić świetny produkt dla edukacji. Mieliśmy doświadczenia z różnymi programami w systemie edukacji jako uczniowie, bo my jesteśmy pokolenie już takich narzędzi i nie byliśmy z tego zadowoleni. Mieliśmy takie poczucie, że jakby nie ma powodu, czemu aplikacja, której używam w placówce edukacyjnej, ma być o rząd wielkości gorsza niż aplikacja, której używam do zamawiania taksówki, do komunikowania się z ludźmi, do kupowania i tak dalej. Więc motywacja produktowa jest taka, że mieliśmy, to pewnie niecenzuralne by było dzisiaj mówić, ale że aplikacja dla przedszkola i żłobka nie musi być do bani. No nie? Tak paradoksalnie mówiliśmy, że to może być fajny software. Ładny. O właśnie, to jest jeszcze też. Do czego ładny. Rodzice są przyzwyczajeni, używając innych narzędzi. Tak, ale na przykład właśnie ten segment edukacji, między innymi też segment rządowy, co się bardzo zmieniło przez te lata, nie? Bo mObywatel jest fajną aplikacją konsumencką, tak. Ale był też przyzwyczajony do tego, że w tym segmencie edukacyjnym może dostać aplikację, to nie jest wulgaryzm, więc paździerzową i jakby musi z tym żyć. Tak. Więc na płaszczyźnie produktu to było, że zróbmy coś fajnego. Co z jednej strony jakby jest użyteczne po tej stronie B2B, bo jednak pamiętajmy, że nasz biznes polega na dostarczaniu rozwiązania do przedszkoli, żłobków, małych przedsiębiorców, żeby im ułatwić. Więc to jest utylitarne narzędzie, typowo, ale to nie znaczy, że to ma być brzydkie, toporne. To może być ciągle ładne, fajne, no nie? Więc jakby to była taka motywacja produktowa. Motywacja organizacyjna, czyli pod kątem miejsca pracy, wiesz, takich rzeczy, no to ja chciałem po prostu, miałem taką ideę fix, trochę z tego zszedłem z tonu z czasem, że chcę zrobić taką bardzo merytokratyczną, bez bullshitu, bezpośrednią, taką, wiesz, taką po prostu świetną drużynę, świetny jakby team, ludzi, którzy kochają to, co robią i są w tym świetni i po prostu jest tak, nie chciałbym wchodzić w jakieś nazewnictwo, czy to ma być turkusowe zarządzanie, czy coś, ale wiesz, takie... Ale już firmę. Tak, już wtedy myślałem o zespole, tak, że nie ma powodu, na przykład zupełnie tego nie rozumiałem, tych wszystkich takich stereotypowych spojrzeń i naleciałości, typu, że szef to musi być głupi, że zarząd coś tam się nie zgadza. Wiesz, jakby nie podobał mi się ten koncept i właśnie chciałem stworzyć takie środowisko, gdzie te talenty właśnie, albo że dla mnie na przykład się długo nie zgadzałem z tym podejściem, że ocenia się ludzi właśnie po jakimś wykształceniu. Ja mam takie, jakie to ma znaczenie? W sensie, przecież to w ogóle mi do szczęścia nie jest potrzebne, żeby ta osoba miała na przykład jakąś uczelnię konkretną, albo ilość doświadczenia, nie? Więc jakby to była taka motywacja na tej płaszczyźnie, wiesz, nie produktowej, nie finansowej, tylko że to miejsce, ten zespół, organizacja ma być taka. A myślę, że kolejna taka... Taka twoja founderska? Gdzieś już widziałeś jakąś metę? Widziałeś jakiś punkt, do którego Mnie zawsze bardzo... Bo na początku to było dużo, wiesz... hormonów, zaangażowania, taki jest ten ciąg, że nie zastanawiasz się w ogóle, co się dzieje, nie? Po prostu to robisz. Natomiast potem to dużą motywacją dla mnie było zawsze obrócenie się wstecz z moim wspólnikiem i popatrzenie tak, ty zobacz, ale droga. W
W sensie, że myśleliśmy kiedyś, tak? Że dzisiaj do tego momentu nie dojdziemy. Okay. I kilka razy się złapaliśmy w takim momencie, że właśnie że myślimy, no wtedy, tak już będziemy mieli 250 000 miesięcznego przychodu, to wtedy to już w ogóle, to po co jak tam dojdziemy, to się niczym nie martwmy. Będzie mega. No i tak wiele razy mieliśmy jakąś pierwszą ofertę, myślę, że niepoważną, chociaż od dużej spółki Skarbu Państwa, wstępny termin, czyli jakiegoś zaangażowania, może zakupu części, coś tego typu. I tam pamiętam, że jak rysowaliśmy ten jakiś plan, to gdzieś tam kiedyś narysowaliśmy im jako potencjał, że no to napisz tam, że 12 milionów przychodów będziemy mieli. Co nam szkodzi? Wtedy mieliśmy jakieś, nie wiem, 1 000 000. I myśleliśmy tak, że nie, no to napiszmy im 12, no przecież to jest za 4 lata, a jakbyśmy tam w ogóle dojechali? No nie, no pewnie nie. Więc jakby super satysfakcja jest jakby takie odwracania się i patrzenia. I dzisiaj myślę, że to jest taka moja... Grasz w tą grę, lubisz to. Podoba mi się to. Tak, na przykład podoba mi się to stawianie sobie dość ambitnych celów daleko, takich, które mnie trochę przerażają, na które trochę mi się, włącza ten syndrom oszusta, że raczej to się nie uda i tak dalej. I potem po prostu zakasać rękawy. Ciężka praca codziennie, już bez takiego romantyzmu, po prostu rzemieślnicza robota. Musi być zrobiona. Dokładnie. No i zobaczymy, nie? Czy tam się uda dojść. Więc to jest taka, myślę, to nie jest taka motywacja, którą się czuję codziennie, natomiast co jakiś czas taki zastrzyk był, nie? Świetnie. A twoja codzienna praca wtedy jak wyglądała? Czy ty większość czasu poświęcałeś na rozwój produktu, czy to się bardzo zmieniało. Między innymi na te kwestie sprzedażowe też? Się bardzo zmieniało. Na początku mieliśmy bardzo jasny podział. Mateusz robił wszystko związane z klientami, a wszystko związane z produktem. Potem to się... Ja zawsze tą część finansowo-biznesowo-organizacyjną. Powiedziałbym tak, że Mateusz to byli klienci, a ja cała reszta. Tak na początku. Potem to się zmieniało. Myśmy tak w takim tandemie działali dość długo. Mateusz zaczął tylko ze sprzedażą, ale potem tą sprzedaż udało nam się postawić i ona już samobieżnie sobie jechała, więc zajął się obsługą klienta. Jak samobieżnie? W sensie... Nakręcała się sama? Już jakiś efekt kuli śnieżnej zbudowałeś, że klienci dobre procesy, dobry zespół, świetny brand i produkt, więc jakby nie, my raczej mieliśmy tą sprzedaż we wczesnych dniach bardzo wychodzącą, to znaczy, że na takich referalach czy coś to nie bazowaliśmy. Nie, trzeba było zapukać. Tak, ale myślę, że dość szybko postawiliśmy dobry dział sprzedaży. Mieliśmy przyjemność pracować na bardzo wczesnym etapie z Natalią, która była bardzo doświadczoną szefową sprzedaży. Zbudowała cały program, strukturę pod Myślę, to, że tak. No, tak, zdecydowanie. I Kraków jest też, bym powiedział, może nie, że kuźnią sprzedaży SaaS-owej, ale jest jednak trochę takich firm. Tu pewnie warto wspomnieć o Grześku Barzewiczu, który ma po prostu w tym track record. My się zawsze tym też inspirowaliśmy. Który zresztą przyjeżdża tutaj do studia za 2 tygodnie. No właśnie. Więc myślę, że my dość szybko osiągnęliśmy w tym obszarze operacji sprzedaży taką doskonałość operacyjną, nie? Że to był po prostu samobieżny mechanizm. A potem to się zmieniało, no bo finalnie Mateusz już dzisiaj operacyjnie nic nie robi w spółce od 2,5 roku. No i to z kolei ten moment tranzycji, no to w drugą stronę, czyli ja od produktu, engineeringu i tak dalej bardzo odszedłem i praktycznie miałem takie 2 lata, że tylko siedziałem w przychodowych rzeczach. A produktem zajmowałem się dosłownie na tam ćwierć etatu po godzinach. To ma zawsze swoje plusy, minusy, więc ja bym powiedział, że przedsiębiorca, founder zwał jak zwał, to jest, on się tym zajmuje, co jest w tym momencie najbardziej palące, potrzebne i czego nikt inny nie potrafi zrobić. I ja tak trochę widzę. Nawet mam na Slacku od jakiegoś czasu ustawiony taki tytuł Chief Roadblock Remover. Bo ja tak zacząłem ostatnio postrzegać swoją rolę, że jestem tak naprawdę tylko od tego, żeby usuwać te przeszkody. Bardzo dojrzale, oczywiście. A to jest trudno delegować. Ja mam wrażenie, że właśnie i a propos tych niezbędnych cech, które i my, ale cały zespół, ten pierwszy miał, no to właśnie umiejętność identyfikowania i szybkiego usuwania przeszkód, no to jest właśnie, i to jest bardzo rzadka umiejętność, żeby nie zatrzymać się na niej, nie czuć, że wpadamy w taką strefę komfortu, że no nie da się, no to co, no próbowaliśmy. To chyba jest istotny parametr, który ma wpływ na to, że niektóre startupy albo większość startupów nie dożywa tego 1., 2 roku, bo właśnie między innymi nie radzi sobie z tymi wyzwaniami, które okazują się być nietrywialne na początku działalności przede wszystkim.
No fajnie, to obiecuję, że nie będę Cię już gnębił tymi pytaniami o wiek, ale ostatnie. To zaczynanie biznesu w tak młodym wieku, jakie ma plusy? Czysta karta. Okej, możesz zrobić wszystko od nowa, bez żadnego schematu, bez powielania niczego, po Absolutnie. swojemu? Po swojemu, albo możesz sobie sam kształtować właśnie, kto jest dla Ciebie autorytetem, skąd chcesz czerpać wiedzę, więc to jest zdecydowanie. Ja jestem pokoleniem, znaczy nie pokoleniem, ja jestem może przypadkiem YouTube'a. Ja całą moją wiedzę, niezależnie czy to jest programowanie, czy przedsiębiorczość, czy finanse, cokolwiek, to ja czerpię dla mnie medium to jest YouTube. To nie są książki biznesowe. Okej. Kilka fajnych książek przeczytałem, ale na pewno bym nie powiedział, że to jest jakaś podstawa mojej wiedzy. Natomiast YouTube to jest po prostu uniwersytet, gdzie możesz się Wszechnica nauczyć wiedzy. wszystkiego. No już większość tych autorów, tych dobrych, mądrych książek jest też na YouTubie. No dobra, to teraz pewno spodziewasz się, jakie zadam pytanie drugie. A jakie są w takim razie minusy tego wczesnego zaczynania? A plus to jeszcze dodam, że brak zobowiązań prywatnych. No kurczę, ja sobie nie wyobrażam, wiesz, w takim setupie mam 40 lat, rodzinę, dzieci, kredyt, to jakby da się, ale bardzo podziwiam tych ludzi, ale ja nie potrzebowałem takiego męstwa. Wiesz co, Okej, że rozumiem. brak tych zobowiązań, siedzisz całymi dniami i nie masz za dużo do stracenia. To jest niesamowity plus zaczynania jako młody człowiek, że tak naprawdę, wiesz, no najwyżej co, no to wrócisz na tą standardową ścieżkę, wrócisz na, nie wiem, studia, do jakiejś pracy i tyle, nie? Nikogo nie zawodzisz. Niesamowite uśmiechałem się, kiedy mówiłeś o tych 40 latach, bo my zaczynając Authentic, ja osobiście miałem 39 i tego typu zobowiązania na karku, o których No to opowiadasz. tak jak powiedziałem, Kiedyś sobie nie o na tym takie męstwo, porozmawiamy. nie wiem, czy by było stać. Okej. I nie No, musiałem się w ten sposób sprawdzić. Bo nigdy nie musiałeś sobie tego wyobrażać, bo jesteś jeszcze sporo przed tym. I mam duży szacunek do ludzi, którzy czasem. tak potrafią, bo to jest trochę, jakby wiem, że można tym ryzykiem sterować, ale to jest trochę kasyno, nie? Tak, zdecydowanie. Można przegrać nawet więcej niż pieniądze. Można przegrać zdrowie, można przegrać rodzinę, więc myślę, że to jest fajne, że jak się zaczyna w młodym wieku, to przynajmniej to nie są ryzyka, które masz, nie? No dobra, a minusy? Są takowe w ogóle? No myślę, że to, że... Bo zatrudnia się... Ja mam przynajmniej takie poczucie, że zatrudnia się podobnych do siebie. I widzę to po wszystkich moich kolegach, że jak ktoś zakłada firmę w wieku lat właśnie 40, to raczej ciągnie go do tego, że ten pierwszy zespół to są ludzie 30, 35, 40, no bo chcesz pracować z ludźmi, którzy są na przykład na podobnym poziomie dojrzałości emocjonalnej, na podobnym poziomie właśnie tak. commitmentu, wartości i tak dalej. No i minusem jest to, że właśnie jak masz 19 lat, no to nie zatrudniasz ludzi już dojrzałych, emocjonalnie poukładanych i tak dalej. To już oczywiście młodzi ludzie mają moim zdaniem więcej plusów niż minusów, natomiast to jest minus, że na przykład w kilku miejscach w firmie fajnie, gdybyśmy mieli szybciej dorosłego. Nie ma tego doświadczenia po prostu. Tak? Doświadczenia, a czasem dojrzałości. Okej. Po prostu wiesz, takiego, żeby ktoś już się przewrócił kilka razy w życiu, żeby wiedział, że może się przewrócić. Pokazał inną perspektywę. Trochę na przykład, żeby był bardziej ostrożny, właśnie żeby coś już widział. Tak, to się do doświadczenia jakby sprowadza, tylko nie doświadczenia w rozumieniu wyklepania iluś tam lat w jakiejś, wiesz, firmie, tylko takiego realnego doświadczenia, że podjął już jakieś decyzje trudne, niektóre się opłaciły, niektóre się nie opłaciły, niektóre były fatalne i ma z tego jakieś, wiesz, wyciągnięte lekcje. Więc to jest jeden minus, czyli wydaje mi się, że jednak się zatrudnia ludzi mniej więcej tam w swoim wieku, albo na podobnym poziomie życia zawodowego, no bo też jaką ty masz ofertę wtedy, jako ten pryszczaty 19-latek dla kogoś, kto już ma poukładane Tak, życie. tak. Kto w to uwierzy też, kto się zdecyduje Otóż na to, tak otóż odważny to. ruch, żeby dołączyć Dlatego do właśnie tak młodego teamu. Jest ta grawitacja, że jakoś tak się dzieje, że ci ludzie są podobni wiekiem, miejscem w życiu i tak dalej. I to jest jakby jeden z takich, może być, minusów. Druga sprawa, no to, że nie mamy żadnych zasobów. I to też, bo może być to jakby początek kreatywności, znaczy taki wulkan z tego kreatywności może powstać, żeby mimo braku zasobów to jakoś poskładać. No ale jak myślę sobie, że jakbym zaczynał ten biznes będąc dużo starszy, mając już jakieś zasoby, wiesz, nie chodzi mi tylko o pieniądze, chodzi mi też o network, o jakichś właśnie sprawdzonych ludzi i tak dalej, to już ma jakąś wartość. Ja nie kupuję tego argumentu, bo nie wiem, czy gdzieś to jest zaszyte w twoim pytaniu, ale dużo osób mnie pytało po drodze, czy nie żałuję jakiejś młodości, czy jakby czegoś takiego.
No to ja... Musiałeś kilka rzeczy poświęcić, jak chociażby studia, no tak to czytam, że zrezygnowałeś z nich świadomie. Żałujesz właśnie? Nie, no właśnie świadomie, to jest jakby kluczowe słowo, nie? Zrezygnowałem z kilku rzeczy świadomie. Coś sobie odłożyłem też w czasie, bo to też nie ma co ukrywać, że na jakiś relaks, realizacja jakichś swoich pasji, no to odkładasz sobie w czasie. No nie? Odroczona gratyfikacja? Tak. No. I słuchaj, mój wspólnik Mateusz uwielbia takie rzeczy jak podróżowanie autostopem, jak jakieś takie, obozy czy wyjazdy bardziej bliskościowe, jeżeli chodzi o swój umysł i tak dalej. No i on to dopiero po wyjściu operacyjnym ze spółki i zarobieniu poważniejszych pieniędzy dopiero wtedy zaczął to realizować, nie? A myślę, że go ciągnęło co tydzień przez 5 lat do tego, nie? Więc to są rzeczy... Dla mnie to jest wybór i świadomy i jakby żaden problem, natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić ludzi, dla których to jest minus. Że trzeba jakby umieć sobie tą gratyfikację odraczać i niektórzy bardzo cenią sobie tą beztroskość tego czasu licealno-studenckiego. No i jeżeli to dla kogoś jest problem, to na pewno jest coś do poświęcenia. A co byś sobie, Kuba, sam sobie poradził, gdybyś ponownie ten rozdział rozpoczynał? Co tam można było zrobić inaczej? O czym teraz już wiesz z perspektywy czasu? Kurczę, to jest trudne pytanie, bo to jakbyśmy tak próbowali majstrować, nie? I zaczęli tak zmieniać rzeczy wstecz, to nigdy nie wiesz, jaka byłaby końcówka tego, nie? To prawda. Bo z jednej strony na przykład żałuję niektórych decyzji takich, powiedziałbym, jeżeli chodzi o priorytety na płaszczyźnie praca, zdrowie. Okay. Więc jakby są jakieś takie rzeczy, które spałbym więcej, lepiej, siedziałbym prosto, rozciągał się więcej. Tylko wiesz, czy bym był, w sensie, czy człowiek, który miałby to by takie... ci dało te spodziewane rezultaty, prawda? Albo czy w ogóle, czy ten wulkan na przykład właśnie zaangażowania, pasji takiego, wiesz... Straciłby na tym. Czy da się być i tym, i człowiekiem, który zaczyna dzień od rozciągania się? Albo kończy dzień o 22, bo już jest ciemno i spać? Wiesz, nie wiem, czy Jasne. Czy da się mieć wszystko. wszystko. Działo się przez przypadek w takim razie, prawda? Wydaje mi się, że to jest w miarę spójna całość i to jest jakby... Cieszę się, że nie ma jakichś takich rzeczy, których bardzo żałuję. Poza błędami jakimiś takimi typowo biznesowymi, operacyjnymi, no ale to już są takie rzeczy, z którymi chyba trzeba żyć. To czym jest dzisiaj LiveKit? Co dobrego i dla kogo robi? Dostarczamy oprogramowanie dla żłobków i przedszkoli, które po stronie właśnie biznesu, czyli przedszkoli, rozwiązuje wszystkie takie problemy związane z zaznaczeniem obecności, wysłaniem informacji do rodziców, grafikami pracowników, rozliczeniami, płatnościami, raportami. No, staramy się być all-in-one dla nich. A po stronie rodzica to jest taka aplikacja, że jak zostawiasz jednak coś najważniejszego w Twoim życiu, czyli dziecko, na te przysłowiowe 8 godzin, no to nie masz ściany i potem musisz się dopytywać, a w ogóle co się działo, jak było, czytać jakąś tablicę ogłoszeń papierową, płacić jakieś przelewy, rachunki, które dostajesz fizycznie, tylko masz bardzo fajny experience, jesteś blisko z tym dzieckiem, dostajesz zdjęcia, informacje z przebiegu dnia, możesz wygodnie zapłacić rachunek i jesteś po prostu z tym miejscem w dobrym kontakcie. A ty sam masz dzieci? Nie mam dzieci. Jak ty tą grupę celu ogarnąłeś? Czy to bardziej rozmawiałeś z rodzicami? Kto tam jest w ogóle twoim odbiorcą twoich usług? W tym momencie mamy, a propos odbiorców, jesteśmy w 3 krajach głównie. Znaczy, mamy trochę więcej, natomiast 3 to są nasze Tak, ale główne. jeszcze nie regionalnie, nie geograficznie, tylko w kontekście grupy celu. Aha. Czy odbiorcą jest właściciel? A zdecydowanie. My czy bardziej rodzic? Do kogo ty sprzedajesz? My zaczęliśmy od rynku niepublicznego i prywatnego, czyli zawsze wtedy odbiorcą był właściciel, dokładnie, który bardzo często jest też osobą głównie zasuwającą w takiej placówce. Robiącą wiele rzeczy w tym samym czasie. Więc to, żebyśmy tylko wiedzieli, że to mówiąc właściciel, to nie chodzi o jakiegoś kogoś, kto żyje z dywidendy, tylko to jest właśnie moja mama, która na sali zajmuje się dzieciakami. Więc od tego wyszliśmy. Potem zaczęliśmy wchodzić też w segment publiczny. Naszymi klientami dzisiaj jest bardzo wiele samorządów, publicznych placówek, więc też jakby jesteśmy obecni w tej części. A rodzic jest trochę takim czymś, co się przydarza naturalnie. My nie targetujemy naszych rozwiązań do rodziców, nie prowadzimy żadnego aktywnego marketingu i tak dalej. Oni przychodzą w cudzysłowie za placówką i są to mogę Ci ciekawostkę powiedzieć, w 85% kobiety.
jednak my jesteśmy aplikacją w większości dla mam. Tutaj, nie wiem, może ojcowie, którzy słuchają, a jest duża szansa, jeżeli to jest właśnie grupa wiekowa 20-40, mogliby się wziąć do roboty i jednak wchodzić częściej naszej aplikacji, bo widzimy to w statystykach demograficznych, że jednak nasz użytkownik to jest mama. Czyli dostęp do konta ma i mama, i ojciec, ale widzisz, że mama jest tam super aktywna w przeciwieństwie do taty. No proszę. No to ilu klientów obsługujecie? Jaką zdobyliście przez te lata pozycję na rynku, czy udział w tym rynku polskim? Bo zaraz sobie też o tą zagranicę. Mamy teraz ponad 4000 placówek, które z nas korzystają i myślę około tam, nie wiem, ciężko to liczyć, bo to w każdej geografii jest trochę inaczej, ale myślę, że tak 500 000 rodziców. W Polsce to jest 300 000. 60% biznesu to jest, czy nie, trochę więcej, 65% myślę procent biznesu to jest Polska, a reszta to jest Hiszpania i Meksyk. No więc tak to wygląda pod kątem geograficznym. Skąd ty tu do mnie dzisiaj przyjechałeś? Z Krakowa czy z Barcelony? Siedzę od kilku dni w Warszawie, natomiast przyjechałem wcześniej z Krakowa. Miałem też epizod mieszkania w Barcelonie, bo tam właśnie pojawiliśmy się na tym rynku najpierw organicznie, a potem przez akwizycję i spędziłem tam potem jakiś czas, dłuższy, bardzo dobry czas. To mi zawsze imponuje, kiedy founder przenosi się jakiś czas co najmniej do tego miejsca, gdzie albo właśnie łączy się po partnersku albo kupuje udziały, albo po prostu eksploruje rynek. Ty to zrobiłeś przez... Mi bardzo imponują ludzie, którzy przenoszą się na przykład do Chicago, ale czy tam jakiegoś innego mniej ciekawego miejsca, natomiast do Barcelony to wiesz. Okej, sama frajda, tak? Dokładnie, więc to połączyłeś przyjemne. Przyjmuję wyrazy tam podziwu, ale nie było trudno. Okay. Zwłaszcza w zimie. Jest szczególnie zimą, tak. Bo tam przejęliście firmę Dinantia, tak? Czyli takiego hiszpańskiego gracza. Naszego konkurenta, tak. Waszego konkurenta w rozumieniu rynków europejskich. Czy już hiszpańskiego. Właśnie nie ma czegoś takiego jak globalny rynek przedszkoli. Są lokalne. Dobra, i to jest ważna informacja, bo bardzo często jako przedsiębiorcy też stoimy przed takimi dylematami, czy rozwijać się organicznie, czy właśnie przejmować, łączyć się, dokonywać jakichś joint venture i tym podobnych. Nie, w ogóle czy wychodzi na zagranicę, czy nie? To też oczywiście istotne pytanie, ale jak już decydujemy się na tą zagranicę, to pod którym scenariuszem byś się teraz z perspektywy czasu bardziej podpisywał? Czy tym, gdzie przejmujesz udziały swojego konkurenta, czy jednak próbujesz z nim toczyć lokalną... I mówimy o czymś podobnym do tego, co my robimy, tak? Czyli taki vertical SaaS dla jakiegoś wertykału, czyli takie odpowiedniki Doc Plannera, Books, tak? Jakby tego typu rzeczy. To myślę, że bez półśrodków. Czyli bym szedł bardzo bipolarnie. Albo bym szedł w pełen organik, od zera, na swoich zasadach, tak żebyś miał, żebyś panował na przykład na complexity, żeby ten biznes był, ta ekspansja była najprostsza, jak to jest możliwe i żebyś panował nad wszystkim. Albo bym szedł właśnie w rozwój przez przejęcie kogoś lokalnego, tylko wtedy już bym w takim razie szukał targetu, który jest na tyle duży, sensowny, że już możesz budować na tym i niekoniecznie chcieć tam dużo jakby z tego swojego polskiego headquarter narzucać produktu, może nawet mieć produkt lokalny i tak dalej, nie? Czyli zachować te wszystkie aspekty kulturalne. Tak. Myślę, że najgorsze, co można zrobić, to coś pomiędzy, czyli ani nie, bo wtedy nie masz ani benefitów ekspansji organicznej, czyli właśnie prostoty, kontroli, wiesz, jakby, że wszystko sobie od zera budujesz, ani nie masz benefitów dobrej akwizycji, czyli od razu masz skalę, zespół, klientów, brand, wiesz, i tak dalej. Myślę, że najgorsze to jest coś pośrodku robić. A kiedy zdecydowaliście się wyjść za granicę? Czy to było od samego początku takie myślenie, dojdziemy do pewnego momentum tutaj w Polsce, budując czy mając ambicje zbudowania polskiego czempiona i wtedy ruszymy za granicę? Czy po prostu pojawiły się okoliczności, a może ambicje, żeby tam być szybciej? Myślę, że ambicje, że po prostu no my jednak byliśmy młodzi i poza jakby motywacjami takimi typowo finansowymi, to mieliśmy też motywację, zróbmy coś fajnego. Fajnie było ten nasz produkt zobaczyć gdzieś za granicą. Dla mnie to jest na przykład, wiesz, super ciekawe i fajne, że
Teraz jak sobie gadam, znaczy teraz to nie, bo śpią, ale za jakiś czas no tam w 300 placówkach w Meksyku będą skanować QR-kody do odbioru dzieci, to jest nasza aplikacja, gdzieś, gdzie byłem raz w życiu. Wiesz, to fajne, nie? Hiszpanię to jeszcze rozumiem, ale skąd ten Meksyk się wziął? Język jest ten sam, bo jednak Okay. największa complexity u nas przy ekspansji to jest kwestia języka. Musisz zbudować zawsze od nowa zespół sprzedaży, marketingu, przetłumaczyć aplikacje, materiały przygotować i tak dalej. I to zawsze robisz w natywnym języku, bo to wiesz, rynek przedszkoli, żłobków jest absolutnie w natywnym języku. Więc łatwo nam było spróbować i historia jest taka, że mieliśmy handlowca Meksykanina, żyjącego w Polsce, Eduardo, który sprzedawał LiveKida na rynek hiszpański. I wydaje mi się, że tam któregoś dnia, już nie pamiętam, teraz mam nadzieję, że w miarę będę wierny w tej historii, no ale chyba chciał popróbować, coś tam sobie podzwonić i tak dalej. Bardzo taki przedsiębiorczy koleś. I popróbował, no i tam dojechaliśmy do nie wiem, 20 przedszkoli tylko wynikiem jakby pracy Eduardo. Proszę. I być może tam jakiś reklam na Facebooku, ale wiesz, taka naprawdę w sensie znikoma. W ogóle niezauważalna w ogóle inwestycja. No i jakby to zaczęło, coś tam się pojawiło i mieliśmy takie kurczę, no, żeby mieć 30 placówek pierwszych, które używają aplikacji w Niemczech, Szwajcarii i Hiszpanii, ile myśmy pieniędzy wydali? Ile ja w ogóle w tym byłem, ile mnie w tym było, Mateusza, wiesz, w sensie zaangażowania, tak. A tutaj Eduardo zrobił. Eduardo załatwił. No i stwierdziliśmy, no dobra, no to oczywiście ten rynek ma swoje minusy, ma swoje wyzwania. W ogóle nie namawiam, żeby było jasne. O jednej chociaż, Natomiast, bo tam te regionalizmy mają, tak. robią różnicę. Zdecydowanie. Natomiast no i wtedy stwierdziliśmy, że dobra, no to mamy jednak w Europie, to nie ma co ukrywać, problem z demografią, co jest dla mnie takim strategicznym zawsze, wiesz. My mamy oczywiście na to swoje... ryzykownym elementem. Tak, mamy na to oczywiście swoje odpowiedzi, strategie, więc mam nadzieję, że to tam w żaden sposób negatywnie na nas konkretnie nie wpłynie, natomiast no nie jest to fajne, a rynek Ameryki, no oni by się nie chcieli za południową Ameryki Łacińskiej, no to jest jednak rynek z bardzo dobrym, rosnący ciągle. Dokładnie, bardzo demografią, z bardzo rosnącym rynkiem edukacji prywatnej, co jest jednak naszym takim, wiesz, core rynkiem. No więc to było naturalne, zainwestowaliśmy tam już wtedy tak normalnie, że zatrudniliśmy country managera, zespół lokalny, biuro, no jest tam po prostu teraz pewnie jest 10 czy może 12 osób i... Eduardo tam jest? Nie. Został w Polsce? Został w Polsce. Znalazłeś tam innego lidera? Tak. To jest też w ogóle bardzo, myślę, ja mam tendencję do dużej, przez to, że i mam background inżynierski, w sensie jako programista i jakby rozumiem tą część biznesową, to ja mam dużą potrzebę zrozumienia i kontroli. Jakby ja nie jestem takim menadżerem. To dobrze czy źle? Ja bym powiedział, że możesz rozwijać biznes tak i możesz tak. Ale ja nie jestem człowiekiem, czy menadżerem zarządzającym, który zarządza przez to, że zatrudniasz kogoś, mówisz, ty weź to zrób. Okay. I widzisz się za miesiąc. Są ludzie, którzy tak robią. Wtedy musisz być wybitnym rekruterem, bo to działa, to może działać, jeżeli jesteś wybitnym rekruterem. Wiesz, i potrafisz pozyskać tego człowieka, który jest tak dopasowany do wyzwania i ma taki poziom wewnętrznej motywacji, wewnętrznego rygoru i wszystkiego, że on ci to zrobi. Tylko na bazie, ej, weź to zrób. Natomiast, to są rzadkie przypadki. Ale zdarza się tak, nie? Nie chciałbym tam rzucać nazwiskami, natomiast jest w Polsce kilku przedsiębiorców, którzy moim zdaniem, chapeau bas, do perfekcji opanowali takie delegowania nie zadań czy obszarów, tylko w ogóle całych... strategicznych elementów. Tak. Ja nie jestem tą osobą i ja potrzebuję, żeby spać spokojnie, potrzebuję rozumieć, jak coś działa. No i właśnie w przypadku takiej ekspansji meksykańskiej to bym powiedział, że to jak terapia dla mnie była, pod tym kątem, że musiałem przepracować te wszystkie swoje lęki i tak dalej, bo wiesz, jak to jest inna strefa czasowa, tak diametralnie inna kultura, to musisz to puścić trochę. Więc... To teraz już te podboje kolejnych krajów w innych strefach czasowych, Australia, Korea, w ogóle będą łatwizną dla Nie wiem, czy mamy takie w ogóle ambicje. Nie? Nie, bo wiesz, na naszym rynku nie ma premii za posiadanie pozycji numer 17 na 50 rynkach. Zdecydowanie lepiej byłoby dla nas być, tak jak jesteśmy w Polsce niekwestionowany numerem 1, to być numerem 1 jeszcze w 2 geografiach, zwłaszcza dużych, niż być numerem 3 w 7.
Pięknie o tym opowiada w rozmowie u nas Konrad Howard, czyli Bookseal, prawda? Dokładnie podobna strategia. Tak. Lepiej być numerem 1 na mniejszej ilości rynków niż numerem 3 czy 17, jak mówisz, na Tak, wielu. tak. Z zachowaniem proporcji, bo Konrad i jego biznes jest numerem tam 1 pewnie w Stanach, a my w Polsce, ale... No to też była dla Was tu jakaś inspiracja zapewne dobra. Zdecydowanie, prawda? zdecydowanie. Okej. No dobra. Ten Meksyk już mi wyjaśniłeś, tam chciałem Cię jeszcze dopytać, bo w jednym z wywiadów przeczytałem, że musieliście trochę w kontekście produktu zwrócić na inne aspekty uwagę, otwierając Live Kida dla przede wszystkim rodziców w Meksyku. Tak. No, nie jest, jakby tajemnicą Poliszynela jest, że jest problem z bezpieczeństwem w Meksyku, więc musieliśmy faktycznie dobudować specjalne moduły do autoryzacji osób odbierających dzieci, oparte na QR-kodach, więc jakby to było ciekawe. No i jest taki problem typowo operacyjny już bardziej dla nas, ściąganie należności w Meksyku. Okej, trochę zajmuje to. Tak. Czasu. I w ogóle Nerwów. kultura jest, wiesz, bardzo niebezpośrednia, więc my Polacy, którzy potrafią sobie powiedzieć coś bardzo wprost, chociaż my też nie jesteśmy dobrymi płatnikami podobno. Nie wiem, bo my akurat nie mamy z tym problemu. Okej. Natomiast, bo my też, wiesz, mamy nieduże abonamenty, ale w Meksyku te nieduże abonamenty wcale nie powodują, że wszyscy płacą na czas, nie? Więc mamy tego typu wyzwania. Jest bardzo dynamiczny rynek pracy, więc na przykład, wiesz, tam nie chciałbym teraz jakiejś herezji rzucić, ale wydaje mi się, że nawet lokalne prawo pracy powoduje, że nie masz prawa, jak ktoś ci złoży wypowiedzenie, to nie masz prawa go chyba przytrzymywać więcej niż 1 dzień. To jest taki rynek, dla mnie to było dziwne. Miguel mi mówi, że jest, wiesz, mamy mieć tam, nie wiem, 2 handlowców od przyszłego miesiąca, jest tydzień do tego, no to ja mówię, no to nie będzie, w ogóle nie ma opcji, nie? A on mówi w piątek, że w poniedziałek zaczynają 2 osoby. Wiesz, że ten rynek jest taki po prostu i dla mnie na początku to było przerażające. W sensie myślałem, nie wiem, Maria nawet, nasza CRO zażartowała kiedyś, Miguel jak to ogląda i przetłumaczył, no to mam nadzieję, że się uśmiechnie, a nie będzie miał tego za złe, że ona tak się właśnie pół żartem, pół serio zastanawia, czy to osoby to jest tak, że Miguel idzie do biura i po prostu je zgarnia, że ty, czy o co chodzi, no bo takie tempo rekrutacji w Polsce to w ogóle nie istnieje, nie? To Miguel, specjalnie dla Ciebie zrobimy tłumaczenia nie tylko po angielsku, ale też po hiszpańsku. Tak. No dobra, ale w kontekście tych ambicji, zostawiając na chwilę Amerykę Łacińską, czy Ty chcesz być europejskim liderem w takim razie oprogramowania dla żłobków i przedszkoli? Ten rynek ma tendencję w jakimś tam średnim, długim terminie do konsolidacji i my chcemy w niej wziąć udział w takiej roli. Okay. Natomiast szczerze to ja też nigdy sobie nie stawiałem takich celów, które polegały na tym, że muszę być, nie wiem, unicornem, właśnie liderem europejskim. Wiesz, mamy jakąś strategię, mamy geografię, w której działamy, chcemy w nich być super mocni, więc ja na razie myślę, to też jest takie znamienne dla mnie, że ja zawsze myślę raczej na krok, 2, nie jakoś super do przodu. Bo dla mnie cele bardzo długofalowe nie są motywujące, bo ciężko je osiągnąć i trochę się czuję taki niepoważny. Wiesz, w sensie, że szyjesz. Tak się trochę czuję takim sprzedawcą marzeń i wiesz, i tak dalej. I lepiej się czuję w takich planach 2-3-letnich, które są oparte o, wiesz, twarde założenia i w tym planie nie ma dominacji Europy, jest dominacja Polski, Hiszpanii, Meksyku. I Twoi inwestorzy zgadzają się z takim podejściem do sprawy, czy naciskają na to, żeby... Różnie. Okay, nie, no, wiesz, nasze grono inwestorów nie jest jednolite, każdy ma jakieś swoje tezy inwestycyjne, więc to jest w ogóle temat rzeka pewnie, jak do tego podchodzą. Natomiast myślę, że jakoś moje patrzenie na biznes, strategie muszą w cudzysłowie kupować, no bo zdecydowali się powierzyć nam sporo środków, no więc myślę, że muszą być z tym w jakimś stopniu zbieżni. Jasne, to też o to Cię jeszcze zapytam. Już dziś przez Twoje ręce, przez Wasze ręce przechodzą setki milionów złotych, tak? W kontekście tego właśnie... Ponad miliard. Miliard już. O, tak, szapoba, tak. gratuluję. Jakiś czas temu świętowaliśmy. Aż chciałbym Cię zapytać, to ile z tego zostaje w spółce? Z tego miliarda? No, niedużo. Pracujemy na tym, żeby zostało dużo więcej. Kurczę, co ciekawe, nie wiem. 2,5 miliona złotych. Jasne. Nie wiem, coś tego typu. Póki co to jest bardzo mała część i pracuję nad tym, żeby było lepiej, bo też Polska jest bo jednak większość tego wolumenu to jest Polska. I w Polsce my generalnie kiepsko monetyzujemy płatności. Mam na myśli rynek, że wiesz, w Stanach Zjednoczonych jest dość standardowe pobieranie 2,5% za opłaty kartą.
W Hiszpanii 1,5% nikogo nie dziwi, a my w Polsce mamy trochę przez pay-by linki i trochę przez tą naszą, że tak powiem, wrodzoną strategię przedsiębiorczości, czyli jak jest Twoje value proposition, będzie taniej. To my po prostu robimy taki rajd do dołu wszyscy i robimy te rzeczy jak najtaniej i płatności w ogóle w Polsce mogły być droższe. A jest po prostu taki marże nawet tych prowajderów płatności, mam na myśli pośredników, w sensie instytucje płatnicze, no to są mikroskopijne i my pracujemy nad tym, żeby ten wolumen lepiej zmonetyzować. Co ciekawe, nie oczywiście w sposób jakby na szkodę klientów, dostarczając im jakby dodatkową wartość w ramach tej obsługi płatności. No ale życzyłbym i nam, i wszystkim naszym konkurentom, żeby lepiej monetyzowali te płatności. A propos konkurencji, bo w pewnym momencie też wyrastała Ci jak grzyby po deszczu. Ty się nie boisz jej, nie bronisz się jakoś przed nią? Ciekawe pytanie. Myślę, że wyrastała i wyrasta, bo próg wejścia jest nieduży. Tak, jakby zrobić sobie jakąś aplikację dla przedszkola, która tam, nie wiem, pozwala wysyłać wiadomości, coś zapłacić, to nie jest problem. No my zwracamy ciągle uwagę na proporcje, w sensie chcemy ciągle nie tylko być najwięksi, bo taką pozycję można szybko stracić, tylko chcemy rosnąć szybciej niż oni, niż cała reszta, procentowo, bezwzględnie i tak dalej. To się udaje i to jest dla mnie najważniejsze w tym momencie. Był moment, że się bardziej tą konkurencją przejmowałem w przeszłości. Nawet tak trochę ambicjonalnie, bo duża część naszej konkurencji, zwłaszcza tych dużych, po prostu kopiowali tak 1 do 1 rzeczy i to mnie jakoś strasznie tak irytowało, nie? I w ogóle to jest taka rzecz, powiedziałbym, psychologiczna, że zupełnie inaczej jest być numerem 1, który zdobywa rynek, ale ciągle jest w defensywie, w sensie, że wiesz, że masz pod spodem masz takich mniejszych z włóczniami, którzy cały czas ciebie tymi włóczniami naparzają. A inaczej być challengerem, bo my na przykład na rynek meksykański wchodziliśmy jako taki challenger, bo tam był jakiś lokalny gracz, który był dużo większy i to jest w ogóle inna dynamika, nie? Łatwiej się goni niż broni pozycji, prawda? To też... Zdecydowanie i myślę, że to jest w ogóle przyjemniejsze, bo to wtedy na przykład... Bo wiesz, bo jak bronisz pozycji, to musisz bronić... Jest takie powiedzenie, że najbardziej niebezpieczni są zdesperowani ludzie. I trochę parafrazując to, czy naginając, jak nie masz nic do stracenia jako firma, możesz tylko zyskać, to posuwasz się do takich nieczystych zagrań. My na przykład nigdy takich rzeczy nie robiliśmy. Też chodzi mi o jakąś nieuczciwą komunikację do klientów, jakieś nieuczciwe albo nawiązujące, nie wiem, reklamy, materiały, nie? No to jak jesteś numerem 1, to ty takich rzeczy nie możesz robić, bo też jakby nie chcesz legitymizować w ogóle egzystencji tych mniejszych podmiotów i dawać im jakby swojej audiencji. I to jest taka, ja się na przykład w tym źle czułem, bo to jest jakaś taka pozycja nadstawiania policzka, wiesz co, że tak trochę, tak. Że na przykład powiedzmy, że chciałbyś wejść w taką rywalizację, ale ci to nie opłaca. Bo klienci i prospekci, z którymi ty rozmawiasz, nie wiedzą o ich istnieniu. Więc jak ty zaczniesz w ogóle w swojej komunikacji do nich nawiązywać, to ty robisz im jakby robotę, a nie sobie. To prawda. Więc z tym miałem na przykład problem a propos konkurencji, żeby to sobie jakby w głowie ułożyć, jak na to patrzeć. Nie tylko z tym, bo mówiłeś, nie lubię konkurować z innymi na zasadzie gry o sumie zerowej. To są niskie instynkty, plemienne. Tak, no z tym też się jakoś właśnie niezbyt dobrze odnajdywałem. Teraz już trochę mniej osobiście w ogóle do tego podchodzę i już trochę się z tym pogodziłem, że no okej, tak musi być. Że jedni patrzą na to, że jak chcą zbudować... Jednym zależy na tym, żeby mieć najwyższy budynek, a drugim, żeby mieć wyższy od kogoś. Tak. I jakby ja tego nie zmienię, ja ciągle będę sobie patrzył na to, że mój budynek ma być najwyższy, a ile mają ich budynki, to mnie tam mało, wiesz, interesuje. Czyli porównujesz się sam do siebie. No zdecydowanie, no w sensie zupełnie mnie... Oczywiście no, my porównujemy się pod kątem udziału w rynku, produktu jakby i tak dalej, natomiast no bardziej mi zależy, żeby mój budynek był wysoki, niż żeby był dużo wyższy niż poprzedniego, nie? Super. I to jest coś, z czym ja miałem problem, nie? Że, bo jednak i ta presja cenowa i właśnie taka walka na moim zdaniem nie do końca jakby czyste wiesz, sposoby. Tak jakby czułem, że trochę nie chcę w tym brać udział, nie? Bo nie chcę w tym brać udziału, no ale mówię, z czasem jakoś tak w ogóle przestałem brać dużo rzeczy tak personalnie i osobiście.
To też myślę, że jest jakby jakaś rzecz, która przychodzi dopiero z czasem, nie? I fajnie, że o tym mówisz. Przed tobą dr Irena Eris też tutaj obecna w studiu opowiadała o tym właśnie, że nigdy jej ambicją nie było prześcignąć kogoś. Porównywała się do siebie sprzed czasów, z tych wcześniejszych czasów, niż konkurowała z kimś. No ale w kontekście tej gry o sumie zerowej, to między innymi dlatego nie zostałeś profesjonalnym siatkarzem? Nie, myślę, że jest wiele powodów, dla których obiektywnych, które nie są moim wyborem, tylko moją nieudolnością. Sporo, wiesz co, o fizycznych aspektach to nie ma co mówić, i jakichś takich środowiskowych, ale ja na przykład mam kiepską psychikę pod kątem sportu. W sensie ja jestem raczej usposobienie paranoiczne. Okej. Takie Jak wiesz. to rozumieć? No masz na przykład tą książkę, a propos książek, Tylko paranoicy przetrwają, nie? Czyli jakby, że musisz się zastanowić, co może pójść nie tak, żeby to zabezpieczyć, że jesteś taki raczej jakby pewność siebie nie przesłania ci jakby rzeczywistego obrazu sytuacji, starasz się, widzisz jakieś ryzyka, identyfikujesz je, zastanawiasz się nad nimi i tak dalej. I w biznesie to jest jakby pożądane, powiedziałbym. Jakby to jest dobry rys psychologiczny do prowadzenia biznesu, ale to jest fatalny rys do bycia profesjonalnym siatkarzem, piłkarzem. Bo jak idziesz, wiesz, na wykonanie serwisu, który... Musisz przestać myśleć. Ręka ma ci nie drżeć, ty masz się nie zastanawiać 3 kroki do przodu, tylko ty masz z pełną pewnością siebie wykonać po raz 1003 to powtórzenie z taką niezachwianą pewnością siebie, że to będzie as serwisowy. Mój mózg tak nie działa. I ja grałem w Krakowie w WKS Wawel Kraków. Rywalizowaliśmy najbardziej, chociaż dostawaliśmy bardzo często bęcki od Hutnika albo dobrego wyniku, nie wiem jak to się wtedy nazywało. Natomiast po drugiej stronie siatki był Tomek Fornar, który jest rocznik starszy, który dzisiaj, nie wiem czy śledzisz, ale tak, jest oczywiście reprezentantem Polski, to takim bym powiedział wiodącym. No to jest przykład jakby Tomek właśnie i jego powinni się zajmować tym, czym się zajmują, są w tym świetni. Ja w tym świetny nie jestem, mam swoje poletko, w którym się staram też być jakby podobnego formatu. Ale w siatkówkę pogrywasz jeszcze, co? Czy plażową, czy jak to jest? Rzadziej. Najpierw był taki odruch wymiotny, czyli że za już dużo tego było wcześniej basta, tak? Tak, dokładnie. Plus jest taki trudny schemat, że jeżeli grasz całe życie kompetytywnie w jakąś grę, to potem granie dla frajdy, po co? Wiesz, jakby ciężko się przestawić, dokładnie. Tak. I denerwuje cię na przykład to, że jednak wypadłeś z treningu, już nie jesteś taki świetny i bardziej się frustrujesz, że wiesz, że potrafiłbyś, że wiesz, serce i umysł by chciał, a ciało już jakby nie pamięta tego, więc jakby tego ruchu i robisz coś nieudolnie. Więc więc wtedy było coraz mniej. Teraz już zupełnie nie odbijam, nic nie robię. Jasne. Kilka Twoich wypowiedzi, ufam, że będą radami dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców. Oto pierwsza. Najbardziej bolesne było to, że zbyt późno zacząłem się rozglądać za liderem technologicznym. Wydawało mi się, że go nie potrzebujemy, skoro sam mam doświadczenie programistyczne i czuję się mocny w IT. Tego błędu już nie popełnisz w biznesie, tak? Kiedy zawróciłeś, kiedy się zorientowałeś, że potrzebujesz solidnego partnera w tym obszarze? Myślę, że po pierwsze to jest taka typowa rzecz, że bardzo często, zwłaszcza w przypadku solo founderów, a ja po jakimś czasie byłem z powrotem, no tak, bo najpierw zacząłem LiveKida sam, potem dołączył Mateusz, a potem Mateusz się wyexitował, więc znowu jestem sam. Bardzo często najsilniejsza strona foundera jest najsłabszą stroną spółki. I to jest kontraintuicyjne, bo się wydaje, że powinno być odwrotnie. Święte słowa. Natomiast tak jest. Pierwszy raz padają w tym programie, dziękuję za nie. I dla mnie to było w ogóle uwalniające, bo mnie to frustrowało, że jak to jest możliwe. Natomiast to jest naturalne, no bo to jest miejsce, w którym nie masz potrzeby zatrudnienia bardzo świetnych, często bardzo drogich ludzi, a przedsiębiorczość to jest w ogóle zawsze dysponowanie niewystarczającymi zasobami. Absolutnie. Więc te zasoby alokujesz tam, gdzie nie dasz rady już tego jakoś tam samemu zrobić, co powoduje, że masz często nie tak dobry leadership w tym obszarze. Więc taki był w ogóle za tym background i myślę, że w ogóle wszystkie trudne sytuacje w firmie, jak sobie tak myślę, to one zawsze wynikają z tego, że po prostu coś rosło w biznesie i to jest klęska urodzaju, że coś rosło szybciej niż my byliśmy gotowi, żeby tam na drutach jeszcze coś dorobić, nie? Niezależnie czy chodzi o organizację, czy właśnie o produkt, czy chodzi o sprzedaż, czy chodzi o
cokolwiek, nie? To za tym idzie ta druga twoja wypowiedź, albo nawiązuje do tego, o czym teraz mówisz. Niereagowanie na wzrost jest groźne, ale jeszcze groźniejsze jest strukturyzowanie organizacji w większym stopniu niż potrzeba. Takie odchyły znacznie trudniej się koryguje. Tak. No i to jest taki problem, że w ogóle bardzo dużo dobrych rad jest w ogóle sprzecznych ze sobą. No bo to ten balans, jakby skrajności zazwyczaj nie są zbyt dobrym pomysłem i z jednej strony spóźnić się bardzo z zareagowaniem na jakiś wzrost może położyć biznes. Można coś nieodwracalnie zepsuć i po prostu już nic z tego nie mieć. Z drugiej strony właśnie ustrukturyzować się, zrobić wielką organizację, pozatrudniać setki ludzi, procedury, wiesz, usztywnić się za wcześnie to też jest jakby kaplica. No i niestety trzeba, jak taki spacer po linie... Złoty środek znaleźć. Złoty środek, no tak. No to trzecia rada. Początkujący przedsiębiorcy, mówisz, pytany o najczęstsze błędy, nie skupiają się na klientach, ich problemach i wzroście sprzedaży, ale na konkursach, konferencjach, pseudo-PR-ze i ogólnie rzecz biorąc prowadzeniu takiego lifestyle'u startupowego. Nie boisz się ostracyzmu po takich słowach? Nie, przy czym bardziej dzisiaj bym się bał, że ktoś powie, że to jest hipokryzja, bo ja nie należę do najbardziej schowanych osób w przestrzeni. Natomiast jakby myślę, że jakaś tam moja obecność po pierwsze była dość późno, w miarę w jakimś takim kontrolowanych warunkach. No my nigdy nie odwiedzaliśmy, ja nie wiem, czy byłem na jakiejś konferencji startupowej, na pewno nie, byłem na kilku takich, co mi bardzo tam imponuje, to community w Stanach, ale w Polsce tak na konferencjach tych takich typowych, to nigdy nie byłem. Nie będę wymieniał nazw. Bo byłeś zorientowany wtedy na rozwoju firmy. Nie miałem poczucia, że to jakaś jest wartość, wiesz? W sensie, że cokolwiek, bo jeżeli chcę sobie posłuchać, bo wielu słuchałem, ale to mam YouTube. To nie muszę jechać samochodem, spędzać 3 godziny, wiesz, mogę sobie posłuchać tego wszystkiego w online, nie? I miałem takie poczucie, że nie wiem, czy to jest aktualne poczucie. Dzisiaj w ogóle o tym nie myślę. Więc może to być nieaktualny pogląd, ale miałem takie poczucie, że na tych konferencjach, eventach to jest dużo takich ludzi, którzy mówią, mało robią, tak ciągle są na tych eventach. Co proponują. Tak, jakby jakoś mi to tak, wiesz, bardziej mi się podobał ten styl siedzenia w cudzysłowie w piwnicy, dowożenia wyników i skupienia właśnie na produkcie, klientach, przychodach, takie jakby więcej skupienia na realnych celach i robocie, a mniej na takim właśnie, wiesz, pokazywaniu się. Tym bardziej doceniam fakt, że do tej naszej piwnicy tu przyjechałeś dzisiaj. Ponoć już wiesz, co będziesz robił po LiveKidzie. Będziesz prowadził swój własny fundusz inwestycyjny. Nie? Zupełnie. Ten pomysł już nie jest aktualny? Absolutnie nie. Nie. To kiedyś tak myślałem faktycznie. Kiedyś miałem na siebie taki pomysł. Natomiast dzisiaj zupełnie jest to absolutnie poza tam obszarem moich zainteresowań. Ja jestem w duszy po prostu, wiesz, makerem. Ja lubię robić rzeczy, tworzyć. Ja bym nie wytrzymał w ogóle... Dać kasę i przyglądać się? Nie, to nie dla Ciebie. Z kilku powodów. Pierwszy właśnie, że ja jakby najwięcej radości to mam ze stworzenia. Ja po prostu, kropka. Najwięcej rozczarowań z kolei to mam na płaszczyźnie współpracy międzyludzkiej. A jednak jakby fundusz poza, jakaś tam analiza, wybór, no ale potem to jest jakaś tam relacja z tymi zespołami zarządzającymi, founderami. I to nie jest jakby, to jest raczej miejsce, gdzie więcej mam rozczarowań niż w tym etapie tworzenia. A ostatnia rzecz, to jest taka, którą się dość późno zdałem sobie sprawę, że o sukcesie zarządzającego funduszem, kogoś, kto inwestuje, paradoksalnie tym sukcesem zarządza czy decyduje o nim ta druga strona stołu. Że to jest taka... oczywiście możesz dbać o swoją reputację, brand, składać świetne oferty, ale na koniec dnia to ta druga strona musi chcieć zrobić z tobą deala. A ty musisz zrobić, niezależnie czy ta druga osoba jest ta druga strona jest kulturalna, czy według ciebie ma jakby wartości, które są z tobą zbieżne, to ty musisz jakoś się nagiąć, żeby tego deala zrobić, no bo nie ma medali za inwestowanie w etycznych founderów albo w kulturalnych founderów. Jest medal za inwestowanie w skutecznych founderów. No właśnie. I jak ja sobie zdałem sprawę, że moje życie miałoby wyglądać tak, że ja bym cały czas się uganiał za innymi, żeby zrobić deala i musiał schodzić ze swoich standardów, bo miałem jakieś tam w LiveKidzie też takie, wiesz, doświadczenia, że na czymś mi zależało, chciałem wejść w jakieś rozmowy, ktoś miałem wrażenie, że zachowuje się w sposób niepoważny, niekulturalny, ale musiałem na to jakoś tak machać ręką, albo nieprofesjonalnie, bo w sumie najbardziej mnie denerwuje, jak ktoś się zachowuje nieprofesjonalnie.
no ale musisz machać, no bo ci zależy na tym dealu. No i tak sobie myślałem, Matko Boska, jakby moje całe życie tak wyglądało, to nie ma opcji. A dzisiaj, wiesz, właśnie połączenie tej mojej duszy jakby produktowca czy twórcy z możliwościami, jakie ci daje AI, no to wiesz, to można, jest to tworzyć. Ale jeszcze chwila, nie? To LiveKit to nie jest jakby rozdział, który się skończy jutro, więc to jest takie, ja lubię w ogóle sobie tak fantazjować i myśleć o przyszłości, ale to jest tak bardziej, wiesz, rozrywka intelektualna niż wyryty w kamieniu. No świetnie, że to robisz. To tak jeszcze a propos funduszy inwestycyjnych. Najpierw była runda na 9 milionów złotych. Wśród inwestorów znaleźli się m.in. January Ciszewski, Nunatak Capital oraz Imperio. A potem koniec 2023 roku pozyskujesz 14 milionów złotych od funduszu Innovo VC. Dla zarządzających funduszu to była największa transakcja pod względem kapitału zainwestowanego w tej jednej rundzie. Jak się znaleźliście? Jak w ogóle, jakimi argumentami przekonuje się inwestorów do tego, by po takim długim okresie bootstrapowania zainwestowali pieniądze w LiveKit właśnie? Ja się nie uważam za jakiegoś, zwłaszcza jakby w dzisiejszej dobie, gdzie ludzie robią spółki z Polski, rundy seedowe na 30 milionów dolarów, to nie stawiałbym się w roli, wiesz, doradcy co do fundraisingu, ale z mojej perspektywy i z moich doświadczeń, to każda z tych transakcji, po drodze jeszcze było finansowanie mieszane dłużne i equity od Lower Capu, DFRI, prowadzonego przez Krzyśka Górka. I każda z tych transakcji była wynikiem wcześniej zbudowanej relacji, zaufania, pokazania jakiegoś track recordu, że jak się widzimy na kawę w pierwszym kwartale i mówię, słuchaj, w trzecim to, tak się widzimy w czwartym, to jest to zrobione. Odhaczone. I więc mój schemat, znaczy mój jakiś sposób i taka jakby rada, przy czym tak jak mówię, nie uważam się za dobry adres do w ogóle uczenia fundraisingu, jest taki, żeby budować relacje z dobrymi zarządzającymi ludźmi, od których się możesz dużo nauczyć, rozmawiać z nimi szczerze o swoich planach, wyzwaniach, pokazywać delivery, dowożenia. No, że po prostu jak się widzisz właśnie co jakiś tam pół roku, rok, to że i ty dokonujesz jakby postępu jako founder, dowozisz to, co chciałeś, to, co zamierzałeś mniej więcej. To jest, myślę, taka w miarę uniwersalna rada. Przynajmniej ja to tak robiłem. Tak. Ja to też potwierdzam, co mówisz. Akurat inwestorem w trzeciej rundzie finansowania Authenti został fundusz 3TS, z którym de facto poznawaliśmy się czy romansowali wiele lat wcześniej. Obserwował nas na etapie seedu, potem rundy A, by dołączyć w rundzie B. Wtedy mieliśmy przekonanie, że wiemy już o sobie wszystko i rzeczywiście te argumenty, że tak miało być w przyszłości i to się wydarzyło, były bardzo istotne. A twoja rola prowadzącego firmę, CEO, jakoś zasadniczo zmieniała się w tych momentach, kiedy czy realizowałeś kolejne rundy? Znaczy moja rola się redefiniuje co rok. Co rok, więc to jest taka odpowiedź ogólna, że jakby ona się zmienia non-stop. No tak. I ja ciągle się zastanawiam, jakiego Rozwija CEO potrzebuje LiveKit. Rozwijasz się ty, prawda? Tak. No te dwa pytania sobie zadaję właśnie. Jakiego CEO potrzebuje moja spółka i jakim CEO ja chcę być? Bo też jakby... Czekaj. To jest fajne, co mówisz. To mi imponuje. Zadajesz sobie pytanie, jakiego CEO potrzebuje twoja spółka? Tak. Ty sam sobie zadajesz to pytanie? Tak. I co ci wychodzi z w zależności, co w danym roku się dzieje, jakie są główne wyzwania i tak dalej, nie? To oznacza, że się przełączasz wtedy w jakiś inny tryb, albo czegoś się nowego uczysz, albo raczej to drugie. Okay. Uczę się po prostu nowych rzeczy i stawiam sobie inne priorytety, nie? Okej. Tak. No myślę, że to się bardzo zmienia w zależności od etapu rozwoju spółki i takich otoczenia rynkowego i wyzwań, jakby właśnie jakiego CEO potrzebuje ta spółka, nie? To będzie chyba w tytule tego odcinka właśnie ta wypowiedź, ta rekomendacja. Ona jest bardzo mocna i taka super merytoryczna też, bo mówiłeś, że chcesz prowadzić firmę, w której ta merytoryka będzie miała na znaczeniu. Kuba, jesteś finalistą 20. edycji konkursu EY Entrepreneur of the Year, laureatem konkursu Forbes 30 poniżej 30, Deloitte Fast 50, tak jeszcze mógłbym wymieniać kilka. To są jakieś wyznaczniki tego, gdzie jesteś. Ty się
fokusujesz, czy pomaga Ci to w robieniu biznesu, czy tam się na zupełnie innych KPI-ach fokusujesz w kontekście patrzenia w przyszłość? Znaczy, to są rzeczy, które się zdarzają. No, ktoś cię do czegoś, my się tam do niczego nie zgłaszamy w taki jakiś proaktywny sposób, w sensie mam na myśli czy Forbesa, czy coś. Więc jak ktoś nas doceni, to jest zawsze nam bardzo miło. To są, te rzeczy, które wymieniłeś, to są jakby fajne ordery na piersi. Pomagają robić biznes? Nam absolutnie nie. Nie? My pracujemy bez wpływu? Pomagają, dobrze, to może pomagają robić biznes, bo na przykład pomagają w rekrutacji. Okej. Albo pomagają w jakiś tam sposób jednak w pozyskiwaniu pieniędzy, chociaż to nie jest kryterium, ale zbuduje to jakieś credibility, no nie? Natomiast jak do Z punktu widzenia grupy celu to nie ma to znaczenia. To jest nawet, żłobek nie kupuje chętniej, wiedząc, że ty byłeś nagradzany. Powiedział nawet, że to jest jakiś szum dziwny, w sensie, że to w ogóle jest nawet... Może przeszkadzać. Dokładnie. Więc rekrutacja, fundraising jak najbardziej, bardzo miłe docenienia. Myślę, że dla zespołu też to jest fajne. Ja staram się, ilekroć mogę, to na te eventy zabrać właśnie kogoś z firmy. Najfajniejszy pod tym kątem jest event EY, właśnie Entrepreneur of the Year, bo ma się 10-osobowy stolik. To jest bardzo taka, bardzo elegancki bankiet. Prestiżowo, trzeba wskoczyć we frak, chociażby i tak dokładnie, dalej. Więc jakby my sobie, właśnie ja wziąłem sporo osób ze spółki. Taki właśnie korowy zespół, nie menadżerski, co ciekawe, tylko właśnie pierwszych pracowników, dokładnie. To był fajny moment i myślę, że to poza jakby tam, jaki to ma wpływ na biznes, na mnie czy coś, to fajnie, myślę, dla tych ludzi, którzy są w tym niedostrzeżonym drugim rzędzie, bo to, moja twarz, ale to przecież to nie tylko ja, nie? To jest jakby, to są fajne takie momenty może, gdzie oni mogą jakoś też czuć się docenieni, że to, co oni robią, to w jakiejś gazecie jest, nie? To jest, myślę, że... To takie potwierdzenie tej drogi, chyba słuszności obranej drogi, co? Dokładnie. A właśnie, to w kontekście drogi, to dzięki czemu doszedłeś do tego miejsca tutaj, gdzie jesteś teraz? Co miało wpływ na to? Jakie wartości? Albo mimo czego. Albo pomimo czego, tak? Wiesz co, myślę, że ciekawość. Ja jestem bardzo ciekawym człowiekiem. Znaczy ciekawym w rozumieniu... Ciekawym świata. I jak rzeczy działają. Nie boję się pytać, nie boję się mówić, że nie wiem i pytać ludzi o rzeczy. To myślę, że jest moja taka największa w ogóle dźwignia do nauki. Że jakby, bo jest bardzo dużo osób. Ja kiedyś, jak pracowałem z niedoświadczonymi ludźmi i wiedziałem, że oni nie chcą powiedzieć, że czegoś nie wiedzą, to już do szału mnie to doprowadzało. W sensie absolutnie się denerwowałem, że nie wiesz, więc powiedz, że nie wiesz, to ci wytłumaczę. Bo ja ci chcę wytłumaczyć, bo chcę, żebyś się rozwinął. Ale jak ty będziesz mi machał głową, że tak, nie wiesz, o czym ja do ciebie mówię, nie znasz tych słów nawet, wiesz, jakby to jest dla mnie niesamowite, jak ludzie w ogóle się tak jakby... Zakrzywiają rzeczywistość. Tak, i że dla nich ważniejsze, albo w ogóle, że ważne, i że budują swoją pewność siebie, albo nie wiem, może jakieś swoją jakby sylwetkę na tym, że wiedzą. Bo przykrywają swoje słabości też w ten sposób, albo próbują. Więc jakby bym powiedział, że jedną z kluczowych rzeczy od początku bycia programistą przez przedsiębiorcą jest to, że ja nie wiem. Ja że nie boję się powiedzieć, że nie wiem i zapytać. Tak bardzo wprost. Jak to robisz? No nie? Ale jak? No dobra, ale pozyskałeś tam te pieniądze, albo za to, ale jak to zrobiłeś? Tak faktycznie, pokaż mi. Możesz mi pokazać? Wiesz, jakby w ten sposób. Więc to jest jakaś taka rzecz. Etyka pracy, to ze sportu wyniesiona. Że jakby trening jest codziennie. I że ma prowadzić do rezultatów jakichś. Idziesz, robisz, nie zastanawiasz się, czy jest pogoda, czy cię chce, czy cię nie chce. Robota jest do zrobienia, trzeba ją zrobić. I myślę, że to jest, to jest taka rzecz. Ja na to nie zwracałem uwagi, ale potem jak patrzyłem na to, jak pracują inni przedsiębiorcy, którzy nie mają na przykład takiego backgroundu, to na przykład wiedziałem, że to czasem... Są te podobieństwa, nie? Tak. I że to nie jest taka oczywistość, że się tak jakby codziennie wkłada ten wysiłek. I myślę, że mam jakiś taki dziwny miks odwagi z pokorą. Że z jednej strony nie boję się czasem zaryzykować, ale mam też taki instynkt samozachowawczy, żeby nie przeszarżować, żeby taką dobrą intuicję mam do tego. Miałeś w życiu jakichś przewodników, jakichś mentorów, czy ten YouTube tam wystarczył? Nie byłem nigdy w żadnej takiej formalnej relacji, tak mi się wydaje, albo ja nie wiem o tym, żebym był w takiej formalnej relacji, natomiast zawdzięczam bardzo wiele swojego rozwoju wielu ludziom właśnie w takich rozmowach, czy 1 na 1, czy w jakichś mniejszych gronach. To zdecydowanie. Jakby ja staram się czasem, mam nadzieję, że nie jestem jakiś namolny, ale zdarza się, że komuś zawracam głowę, bo mnie bardzo jakby interesuje jego perspektywa i chciałbym się czegoś od niego nauczyć, więc
Więc jakby zdecydowanie miałem dużo, no właśnie nie wiem jakie słowo. Wytrwałości chyba takiej, co? Czy upierdliwości w dobrym tego słowa znaczeniu? No tak bym powiedział. I też czasem, bo dużo osób się chyba jakoś obawia tam kontaktu i zadania pytania i tak dalej, nie? Wydaje mi się, że jest dużo osób, które nie próbuje nawet. Więc nawet nie można powiedzieć, że są niewytrwali, bo nawet nie spróbowali, nie? A takie momenty słabości krytyczne dla Ciebie, takie, po których się zastanawiałeś, czy to, co robię, ma sens, bywały jakieś wyzwania? No, za każdym razem, kiedy coś pękało, bo rosło za szybko albo nie było gotowe, no to jest taki moment zwątpienia, że Ty jako lider powinieneś to przewidzieć, powinieneś o to zadbać. Momenty, w których jakieś błędne decyzje cofały nas pod jakimś kątem albo powodowały, że to często są błędy rekrutacyjne, które zdajesz sobie sprawę, że straciłeś bardzo dużo czasu, pieniędzy i jeszcze i nadal jakby wróciłeś do punktu zera. Tak, nie ma żadnych Więc myślę, że żadna sytuacja nie jest na tyle jakby ciekawa, żeby teraz ją jakoś szeroko omawiać, ale to są w większości właśnie albo, że coś pękło, bo nie wytrzymało wzrostu, albo ja nie zdążyłem na przykład też dorosnąć jako lider do czegoś i tak dalej, to były problemy i błędy. I co w takich sytuacjach sobie mówisz? Co robisz? Kiedyś się zamartwiałem i miałem do siebie dużo pretensji i to był dla mnie większy problem. I właśnie uwolnienie, czy jakby taki spokój przyszedł z tej strony myślenia, że no ale gdybym był właśnie taki, to bym tu nie był. Czyli wiesz, w sensie takie trochę danie sobie przyzwolenia na to, że pewne twoje zalety albo cechy, które spowodowały, że coś ci się udało zrobić, no implikują jakieś wady. I te wady co jakiś czas będą, czy tam jakieś minusy, coś co może spowodować problem i one co jakiś czas będą wybijać. I dać sobie trochę takie przyzwolenie na bycie też jakby ludzkim w tej porażce, nie? W procesie rozwojowym bardzo często mówimy, że na czas, w którym podejmujesz te decyzje, miałeś takie zasoby i chciałeś je wykorzystać w najlepszym stopniu. Zrobiłeś to, miałeś najlepsze intencje. Na tamten stan wiedzy. No właśnie. Gdybyś nie zbudował LiveKida, to co byś dzisiaj robił? Pracował dalej w banku jakimś albo coś innego budował? O, trudne pytanie. Nie wiem. Może bym fotografem był. O, dlaczego? Bo lubisz? Robiłem kiedyś zdjęcia krajobrazów. Oczywiście tam absolutnie, pewnie z dzisiejszej perspektywy ten rynek się bardzo zmienił. To pewnie nic wielkiego. Dobre pytanie, nie wiem. To jeszcze kiedyś o tym pewno przy kawie porozmawiamy, a w takim największym stopniu co Cię ukształtowało jako człowieka, też jako przedsiębiorcę już od wielu lat? To pytanie, czy właśnie jako człowieka, wiesz co, no sport jest niesamowicie ważny. Druga rzecz, tylko jako człowieka, nie jako przedsiębiorcę, kultura wokół hip-hopu, była też jakby ważna rzecz. Deskorolka, muzyka, to była rzecz, która bardzo mnie kształtowała jako człowieka. I co, no muzyka w ogóle w tym wszystkim, nie? Jest ważna. I gry komputerowe. No. No bo one były w ogóle, wiesz, już tak powiem, od wrotami do kwestia programowania. No tak? Dokładnie, do wszystkiego. Okej. No nie? Fotografia się pojawiła, bo wcześniej było montowanie filmów z Counter-Strike'a. No i wiesz, jakby gry komputerowe. To był zdecydowanie Counter-Strike głównie. To były wrota, czy tam jakby taki pierwszy, wiesz, punkt wejścia w ogóle do tego całego świata, nie? Właśnie, że potem, no dobra, gramy w tego Counter-Strike'a, byliśmy na jakimś turnieju, chciałem jakieś filmiki z tego wrzucić do internetu, bo też byłem takim właśnie 14-letnim montażystą tych właśnie filmików z Counter-Strike'a. No to już się musisz nauczyć programu do montażu, więc już wkładasz jakby but w drzwi. No i więc te trzy rzeczy bym powiedział. Sport, hip-hop i gry komputerowe. Dokąd teraz zmierzasz? W czym Ci kibicować? Co się wydarzy mi, żebym dowiózł LiveKida co najmniej do tej stacji, którą zamierzam, czyli bardzo silna pozycja właśnie w tych trzech geografiach. Nie, w trzech geografiach. W sensie Polska, Hiszpania i Meksyk z Kolumbią, Chile i tak dalej. Żebym nie stracił zapału i miłości do tego, co robię. I bez jakiegoś pokiereszowania mentalnego wszedł w kolejny rozdział. Bo to też nie jest łatwe. No pewne. Trzymamy kciuki. Dziękujemy za świetnie opowiedziane historie. Dzięki za zaproszenie. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja.
Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.